Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym oceny przezimowania róż. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak przezimowały róże wielkokwiatowe. Powszechnie uważa się, że to są róże najbardziej delikatne pod tym względem, najbardziej cierpiące podczas mroźnych, surowych zim. I w tym filmie zobaczymy, jak temperatura minus 21, no może minus 22 stopnie tej zimy wpłynęła na pędy tych róż, jak one przezimowały. Zobaczymy, jakie są różnice między odmianami. Zaczynamy. Na początku mamy tutaj kolekcję róż z grupy Parfuma, więc tutaj będzie część róż należących do róż wielkokwiatowych, a część zaklasyfikowanych jako róże rabatowe, a dalej będą już typowe róże wielkokwiatowe. Zaczynamy od Constance Mozart. Pierwsza róża, która nie była przycinana, nie urosła jakoś bardzo okazała, średniej wielkości krzak. Przezimowanie oceniam na całkiem dobre. Praktycznie przezimowała jak róże rabatowe. Ona też jest klasyfikowana jako rabatówka. Jest dobrze. Tutaj mamy następny krzaczek tej samej odmiany. Też bardzo dobrze przezimował. Nie widzę żadnych powodów do narzekania. Wszystko jest tu dobrze. I kolejna, ta jest może troszkę słabsza roślina. I słuchajcie, wpadł mi do głowy taki pomysł. Trochę to jest pomysł na pograniczu głupoty, ale kusi mnie, żeby go przetestować. Do tej pory, w poprzednich odcinkach, te dwa krzaczki wstępnie przycięte jesienią traktowałem tak samo, ale teraz kusi mnie, żeby jednak wpłynąć na termin kwitnienia tych róż poprzez to, że teraz mocniej przytnę te krzewy tutaj skrajne, rosnące od strony trawnika. I tak zrobię. Jeśli chodzi o przezimowanie, to wszystko jest w porządku. Nie widzę tutaj żadnych negatywnych rzeczy w stosunku do poprzednich krzewów. Jest ok. Następna odmiana. Grafin Elke, Curaçao. Tutaj troszeczkę gorzej, mam wrażenie. Te ładne pędy, one to prawda nie są całkowicie przemarznięte, bo tutaj nam u góry rośnie coś, więc ten pęd całkowicie nie przemarzł, ale ten już przemarzł, ten przemarzł, ten przemarzł. Więc usunięcie tych wszystkich martwych pędów spowoduje, że krzaczek będzie mniejszy, ale ogólnie jest ok. Środkowa roślina wygląda w miarę w porządku. I ta ostatnia, ją też przytnę trochę mocniej, najmocniej. Licząc na to, że dopiero z tego wyrosną tutaj gdzieś z dołu ok. Trzecia odmiana, Herzogin Christiana. Ja uważam, że przezimowała lepiej niż większość nawet róż rabatowych, nie wspominając już o różach wielkokwiatowych, bo za chwilę zobaczycie, jak mogą zimować większość, jak zimuje wielkokwiatowych. Tutaj mamy naprawdę dobrze. Ponadprzeciętna odporność na mróz. To wszystko jest w miarę żywe. Tutaj mam uszkodzenia pędu i dlatego sobie wytnę ten pęd. Tu jest dobrze, jego zostawię dłuższego. Tu mam też jakieś uszkodzenia. Sobie odsypię ziemię, a mam tu jeszcze suchy pęd. Dobrze, reszta jest ok. Środkowa roślinka tutaj niepotrzebnie sobie wyłamałem pęd, ale dobrze, oceniam bardzo dobrze zimowanie. I tą ostatnią różę
też bardzo dobrze przezimowała. Żaden pęd nie wymaga poprawy, jeśli chodzi o to, że nadmarz czy szczerniał, ale ja sobie to wszystko przytnę dużo, dużo niżej. I zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Takie niskie cięcie powinno się robić jednak dużo, dużo wcześniej. Najlepiej, jakbym to zrobił jakieś 2-3 tygodnie temu. Teraz już jest to lekko ryzykowne, dlatego że częściowo możemy troszkę osłabić tą roślinę takim mocnym cięciem. Odcinamy wszystko to, co wyrosło wiosną, ale trudno, spróbujemy. Rosengrafin Marie Henriette ładnie się rozrosła w ubiegłym roku. Dosyć duży krzew, ale wszystko, co było ponad śniegiem, jest praktycznie przemarznięte. Wycinamy to wszystko przemarznięte, uszkodzone pędy i jeszcze jakieś tutaj drobnice. Skrócimy to, to damy tak, to damy tak, to damy tak. Dobrze, środkowa roślinka. Tutaj troszkę gorzej, zobaczcie, mamy uszkodzone te wierzchołki pędów skracane jesienią. Świeżo uszkodzone wierzchołki pędów. Muszę zobaczyć, co to mi tutaj podgryza. Co to tu przychodzi, jakie to zwierzę. I ostatnia przezimowała bardzo ładnie. Zobaczcie, wszystkie pędy, nawet żadna końcówka, no jedna końcówka jest tutaj nadmarznięta i wymaga poprawy, ale ja sobie to wszystko przytnę dużo mocniej. Rosenprinzessin Marie Jose. Tutaj mamy jeden pęd, który przezimował bardzo dobrze. Zobaczcie, w ogóle jest nieuszkodzony, w ogóle. Tylko ta końcówka, ale ja sobie go i tak skrócę troszkę. Ale pozostałe pędy lekko jednak ucierpiały. Nie jakoś bardzo, ale wymagają skrócenia. Ok. Roślina środkowa, ta przycinana wstępnie jesienią też wymaga poprawy. Nie dłużej, ale lekko ją poprawimy. I druga, tą sobie przytniemy nisko. Też przezimowała całkiem dobrze. Nie widzę tutaj żadnych jakichś niepokojących sytuacji. Dobrze. Następna odmiana. Fräulein Maria. Trudno mi powiedzieć. Krzew nie był jakiś bardzo, bardzo okazały. Miał dużo pędów, ale niezbyt grubych. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, przemarzło, więc to wszystko musimy usunąć. Te pędy, które były w śniegu i w kopczyku, są całkowicie zielone. Dobrze, tak żeśmy to przycięli. Roślina wstępnie przycinana jesienią wygląda dobrze poza kilkoma pędami, których wierzchołki przemarzły i zamierają. Muszę je wyczyścić. Ok. I to jest tyle. I skrajna roślinka. Ta rusza jakby troszkę później. I robimy jej ostre cięcie. Tak jak wszystkim tym skrajnym. Dobrze. I zobaczcie, podchodzimy do odmiany, która nie jest zaskoczeniem,
Bardzo często na filmikach ona występuje jako roślina bardzo, bardzo okazała. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po prostu przezimowuje każdą zimę i jest bardzo oszczędnie cięta. I potem mamy bardzo okazałe, duże rośliny. Madame Anisette. Większość pędów całkowicie dobrze przezimowała. Tutaj mamy końcówki tylko do skrócenia. Tu sobie utnę tutaj, bo tam miałem takie uszkodzenia. Tu mam jeden tylko taki pęd, który brzydko się zachował, bo cały był prawie brązowy. My sobie ją przytniemy tak, powiedzmy, na średnią wysokość. O, dobrze, tak. Roślina środkowa, wstępnie przycinana jesienią, już nie wygląda tak fajnie, bo mamy już sporo pędów, których końce są uszkodzone i zaczynają zamierać. Dobrze, to mamy zrobione. Tu jeszcze jedna poprawka. I ostatnia róża. Ta przezimowała podobnie jak ta środkowa. Są końcówki, które wymagają skrócenia, ale ja skracam to dużo mocniej. Ryzykuję, że może to troszkę nadwyrężyć wigor tej rośliny, ale zobaczymy. A nawet jeszcze mocniej. Dobrze. I kolejna odmiana. Grossherzogin Louise. Tutaj już wchodzą róże wielkokwiatowe z grupy Parfuma. I co? Na razie wygląda to wszystko podobnie jak do tej pory, czyli tutaj bym powiedział, że jest przeciętnie. Część pędów, ogólnie dużo pędów drobnych tu było. Dużo pędów drobnych od zeszłego roku. I ja bym te pędy drobne, troszkę bym się ich pozbył. No i w ten sposób ogołociłem całą roślinę. Ta roślina wstępnie przycięta miała więcej grubych pędów, ale te wszystkie pędy grube, one ucierpiały w czasie zimy i wymagają mocniejszego skrócenia. Dobrze, to zostawiamy. I tutaj ta najsłabsza roślinka zostanie najmocniej potraktowana. Liczymy na to, że po takim mocnym przycięciu gdzieś nam tutaj coś z nasady zacznie nabrzmiewać i rosnąć. Carmen Wurt bardzo ładnie przezimowała. Bardzo ładnie. Jestem w szoku. Prawie że wszystkie pędy są zielone poza tutaj tym i tym. Ten jeszcze jest lekko tutaj uszkodzony, ale pozostałe pędy są żywe. Tylko że to są pędy, które gdzieś tam kwitły kwiatostany z zeszłego roku. Ja sobie to troszeczkę zrobię taką kosmetykę tutaj. O, dobrze. Jeszcze tego i tyle. I zostawiam. Roślina wstępnie przycinana jesienią wygląda średnio. W ogóle była mniejsza. Tutaj mamy też pęd całkowicie do usunięcia, bo był martwy. I kolejny. Ok. Dobrze, i to tak zostawiamy. I tu mamy też taką dziwną tą roślinę. Ona wygląda dziwnie. Nie wiem, skąd te pędy się aż tutaj biorą. Musi być dość głęboko posadzona. Bo cały czas to jeszcze nie jest nasada krzewu. Dobrze, skrócimy ją tak dość konkretnie i zobaczymy, co się stanie. Tu jeszcze bym się pozbył tego. O, dobra. Następna odmiana. Freyfry Caroline. Tu już to zaczyna wyglądać jak typowa
róża wielkokwiatowa, czyli mocne pędy, które całkowicie prawie że do miejsca, do którego był śnieg, są brązowe. Zobaczcie, jeden gruby pęd przemarznięty, drugi gruby pęd przemarznięty, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Ok, ale roślina ładna była już w zeszłym roku, dosyć mocne te pędy rozwinęła. Zostawiamy. Tutaj mamy roślinę przyciętą wstępnie jesienią i ona wygląda nieźle, natomiast gorzej niż ta, która nie była przycinana. Zobaczcie, wszystkie ładne, mocne, grube pędy wymagają jeszcze dodatkowego skrócenia, bo wierzchołki tych pędów obumierają. Tutaj również mogę to zrobić w ten sposób. O. I tu sobie wytniemy. Tutaj musimy jeszcze coś bardziej dogrzebać do nasady pędu. Pozbyć się tej ziemi. Ok. I zgodnie przezimowała w porządku. Jeden tylko pęd wymaga poprawy. Tutaj lekko drugi, ale ja przycinam wszystko nisko. Nisko, bardzo krótko. Licząc na opóźnienie kwitnienia, to po pierwsze w stosunku do pozostałych krzewów i będę obserwował, jak się będzie rozrastać, jak tu będą się tworzyć mocne nasadowe pędy. Graf Indiana również przezimowała podobnie jak typowa rabatówka. Nawet może lepiej, bo za chwilę będziecie widzieć inne rabatówki, tu La Perla i tak dalej, które wyglądają gorzej. Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko wycinamy do zielonego wszystko, co jest całkowicie przemarznięte. Tak, ok. I tutaj to samo. I zostaje nam jeszcze nasada do wyczyszczenia. Ok, to mamy zrobione. Środkowa roślinka, która była mniejsza jesienią, ale przezimowała w porządku. Tutaj więcej mam czyszczenia przy nasadzie. Tak. I jeden pęd, który wymagał, drugi, który delikatnie skrócę. Tu jest ok. Trzecia roślinka, która wyglądała najsłabiej, bardzo bym powiedział, że biednie. Oczyszczę tą nasadę tutaj, może coś z niej wyrośnie i to przytnę w ten sposób, a nawet jeszcze tak. O, zobaczmy, tutaj jeszcze też nam coś się zaczyna rodzić z dołu. Zobaczymy. Zostawiamy ją. La Perla. Bardzo dobra odmiana. Fajna, zwarta, trwała, zdrowa. Co nie jest takie oczywiste w przypadku róż rabatowych, ale zobaczcie, wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest zmarznięte i nawet wygląda to gorzej niż w przypadku serii Perfuma wszystkich odmian. Ok, po przycięciu krzaw nie wygląda tak źle, jak myślałem, że będzie wyglądał. Tu mieliśmy pięknego, mocnego krzaczka, ta środkowa roślina. I co? Wszystkie pędy trzeba skrócić jeszcze dodatkowo o połowę, dlatego że nadmarzły i zaczęło się to zamieranie przesuwać w dół. Ok, mamy zrobione. I ostatnia roślinka też była ładna, ale nie jakaś taka super piękna jak ta środkowa. Na pewno muszę wyczyścić całą nasadę krzewu z tych usychających kikutów. Usunę też również te najcieńsze, a te skrócę dość mocno. I tego też skrócę mocniej. Dobrze. Następna odmiana.
Irina bardzo się Wam podoba. Tu mamy w ogóle wszystkie te jasne, najjaśniejsze, białe, biało-kremowe. Iryna należy do jednej z nich, dalej będzie Chopin. No, nie wygląda to jakoś super, ale zaraz zobaczycie, że to nie jest nic też tragicznego. Ogólnie czegoś takiego należy się spodziewać w przypadku róż wielkokwiatowych w większości odmian, że one po mroźnej zimie właśnie będą tak wyglądać. Nawet te odmiany, które uchodzą za takie żelazne, świetne róże. Roślina środkowa nie wygląda źle, ale końcówki pędów wymagają skrócenia. Ja bym sobie nawet całkiem wyciął ten, tutaj to i tu mamy też do wycięcia, ok. I tą roślinkę przytniemy najmocniej, chociaż wygląda, ona była bardzo mocno skrócona jesienią, bardzo mocno, ale żaden pęd w zasadzie nie wymagał, ten jest złamany, ale żaden pęd nie wymagał poprawy z tego tytułu, żeby końce zaczęły zamierać. Ja go skracam po prostu dlatego, że taki mam zamiar, żeby wszystkie w tym rzędzie były jak najmocniej skrócone. No i Chopin. I zobaczcie, tutaj jest pierwsze zaskoczenie i rozczarowanie. Róża Chopin, którą wszyscy się zachwycają, ile ma wigoru, bo ma mnóstwo wigoru. Jest bardzo bujnie rosnącą, mocną rośliną. Tutaj w zeszłym roku nie urosła jakoś rewelacyjnie. To po pierwsze. A po drugie, zobaczcie, wszystko co urosło, to zmarzło nawet niżej niż sięgał śnieg. Czyli jeszcze w głąb tego śniegu też to przemarzanie nastąpiło. Roślinka przycięta wstępnie zachowała się podobnie. Można by najpierw pomyśleć, że być może z tamtym egzemplarzem było coś nie tak, ale tutaj wygląda to podobnie. Tak, i tu mamy ostatnią. Ta wygląda może najlepiej. Ona też była największa z wszystkich, ale ją tniemy zgodnie z tym zamierzeniem. Tniemy bardzo krótko. Wytniemy sobie te, nawet tego też całkiem wytniemy. Zobaczymy, co się tu zacznie dziać w nasadzie. Ok, taką zostawiamy. Czyli Chopin troszkę nas rozczarował. Nie zimował zbyt dobrze, przynajmniej tego roku. Wedding Piano. Ogólnie to są róże z serii Piano, należą do róż dość mocno rosnących, pełnych wigoru. Tutaj widać, że ten krzew urósł dosyć przyzwoicie jesienią, ale wszystko co wyrastało ponad śnieg jest zmarznięte definitywnie i należy to po prostu przyciąć i koniec. Oczepmy sobie to z tego śniegu. Roślina też za głęboko posadzona. Tu mamy płycej posadzoną roślinę, właściwie posadzoną, tak naprawdę, o. I jak widać, że tu były ładne pędy jesienią, ale to wymaga wycięcia, to wymaga wycięcia i to wymaga wycięcia. Tak musimy zostawić tą roślinę. Ja bym jeszcze ten cienki pęd tu wyciął. O, tak, dobrze, to zostawiamy, a to bym jeszcze wyciął, bo tutaj też mi się to nie podoba, zaczyna to obumierać. Dobra. I ta chyba była najładniejsza. To można sobie tutaj z powrotem tą ziemię nasunąć, bo nie potrzeba, żeby była aż tak głęboko odkryta. Ta była najładniejsza. Widać, że tu były mocne, grube pędy, ale my sobie to jeszcze raz przytniemy nisko. I jeszcze raz ją zmusimy do tego, żeby się jeszcze bardziej wzmocniła. I zobaczymy, co się będzie działo. Następna odmiana. Lady Capri. No tu jestem zaskoczony, bo myślałem, że to będzie bardziej jak gdyby taka delikatna roślina pokroju, powiedzmy, Capri, która nie grzeszyła ani jakimś tam wigorem specjalnym, ani też pewnie, przypuszczam, dobrą trwałością na mróz, a tutaj mamy całkiem ok. Raz, że mamy duży krzak, który dość dobrze przezimował, to po pierwsze. Tu
Tu mamy jeden pęd zmarznięty, drugi, trzeci i czwarty. Tak? Tu mamy ładnie zostawiony drugi pęd, ale to sobie skrócimy, to sobie też skrócimy. Tu nam zaczyna ładnie już nabrzmiewać nowe pąki obok tego głównego, który z jakiegoś powodu zamarł. To sobie przytniemy tak. Tu mamy złamanego pęda. Też roślina za głęboko posadzona, mimo to w miarę urosła. Ok. Tu mamy dobrze posadzoną różę. Też fajnie to widać. Ta mi się podoba bardziej. Praktycznie wycinam tylko dwie końcówki i reszta wygląda naprawdę dobrze. I ta też widać, że pełna wigoru róża. Też nie posadzona za głęboko, nawet bym powiedział, że może lekko za płytko, ale zobaczcie, nic jej to nie przeszkadza. Rośnie dobrze. I skracamy ją, tak jak mówiłem, bardzo mocno. Zobaczymy, co się stanie. Courage. Zobaczcie, jedna z najwyższych róż wielkokwiatowych z poprzedniego sezonu. Tam jeszcze też takie będą, ale no 1,60 m wysokości osiągnęła w tamtym sezonie, ale wszystkie pędy, które wystawały ponad śnieg, są całkowicie do usunięcia, są po prostu martwe. Ten mróz zadziałał jak sekator, bo zmusił roślinę do wytwarzania nowych pędów już poniżej tego miejsca przemarznięcia. Także jak nie wiecie, gdzie przycinać, to wystarczy, że spojrzycie na miejsca, z którego wyrastają pędy i wiecie, że tam się zaczyna żywe. Ja czasem lubię zrobić tak, żeby uciąć poniżej tego jeszcze, to jest najwyżej umiejscowiony żywy pąk, on tutaj nam rósł, widzicie, ale ja lubię ściąć poniżej tego najwyższego pędu, żeby mieć pewność, że tnę do zdrowego. Tutaj też jakieś złamane, dobrze. O, uszkodziłem sobie wyrastający pęd. Tu się pozbędę tego. Dobrze. Ok. Tu następna. Zobaczcie, jaka ta Courage jest, ile ma w sobie wigoru, jakie to pędy są mocne, no niesamowite. Ale tutaj niestety trzeba zrobić krótsze cięcie, bo tutaj nam te pędy, ten zmarł całkowicie. Zamarł całkowicie ten pęd. Widocznie on był najmniej zdrewniały. Tu mógłbym to zrobić w ten sposób. O, tu mógłbym w ten sposób. O. I jeszcze tutaj to wymaga wycięcia i to wymaga wycięcia. Dobrze, to mamy zrobione dobrze. I tutaj aż mi żal tej rośliny skracać, bo ona jest najładniejsza z nich wszystkich. Najmocniejsze pędy, najwięcej pędów i najmniej uszkodzeń mrozowych, ale zgodnie z założeniem tniemy wszystko równo jak leci. Zobaczcie, tnę nisko, nie szukam tych oczek, nie patrzę, gdzie tam są te oczka, tylko tnę nisko i czekam, co się tutaj wydarzy. Odmiana Concord. Przezimowała ładnie, choć to nie był jakiś okazały krzew ubiegłego lata, ubiegłej jesieni. Wszystko, co wystawało, jest do usunięcia, tak, to jest prawda, ale pozostała część bardzo ładnie. Nie ma tutaj żadnych jakichś takich, jak w Chopinie, że nam całe pędy jeszcze w głąb chciały zamierać. Ok. Środkowa roślinka. Sobie wytnę tutaj to i tak. Część pędów przezimowała ok, tak jak na przykład ten. Tutaj ten cieńszy wymaga skrócenia, bo końcówka jest martwa. To samo tu i to samo tu. Ok. Zostawiamy. No i ten podobnie. Wydaje mi się, że to zimuje dosyć dobrze. Nie mam tutaj uwag, ale też nie jest to jakiś super
odporny na mróz krzew. Dobra, ale ja sobie przecież zapomniałem, że ja sobie muszę to zrobić jednak według tej metody, że to mam ciąć nisko. Nisko. I to też nisko, dobra. Ok. Souvenir de Baden-Baden. Odmiana już no, prawie 20-letnia, ale bardzo się Wam podoba. Ma ADR, ładne kwiaty, zobaczcie, duży krzew urósł, ale uważam, że odporność na mróz jest przeciętna, albo nawet trochę niżej niż przeciętna, bo zobaczcie, to wszystko tu sobie wyczyścimy. I teraz tak, to jest do wycięcia, to jest do wycięcia, to jest do wycięcia, to jest do wycięcia. To również bym wyciął, to również, to również, to również, to również. Ok. Tu mam jeszcze jakieś kikuty do usunięcia. I zobaczcie, po cięciu roślina wygląda tak jak te wszystkie pozostałe. W ogóle nie jest większa. Tu mamy roślinę, potrzebna, aż tak mocno odgarnięta jest. Dobrze, to sobie zrobimy tak. Co my tu mamy? Na razie jeszcze ta roślina jest tak jakby lekko śpiąca. Nie rozbudziła się bardzo. Ciekawe dlaczego. Inne są mocniej zaawansowane we wzroście. Ale te pędy, owszem, one mają jakiś tam inny kolor, ale to jest w ogóle, ja się tym w ogóle nie przejmuję. Uważam, że jest ok. I tutaj skrajna roślinka wygląda podobnie. Też widać, że ona wolniej rusza niż pozostałe odmiany. No ale my ją będziemy właśnie mocniej cieli. Mocniej cieli. O. I tu sobie usuniemy te kikuty. Dobra. Afrodyta. Ta pierwsza jest ewidentnie za głęboko posadzona, choć mimo tego ładnie nam urósł niezbyt wysoki, ale fajnie rozkrzewiony krzew. Przezimował, bym powiedział, normalnie, przeciętnie. I zaczynamy czyszczenie z pędów suchych, martwych, przemarzniętych. Ok. Tak zostawiamy. Środkowa roślinka nie jest wcale lepsza od tej pierwszej. Przede wszystkim zobaczcie, cały ten środek jest suchy. Ja sobie go wytnę. I to. Dobrze. Potem tak. Każdy pęd praktycznie wymaga skrócenia. Ten był nawet odłamany. Ok. Dobrze. Teraz mamy tutaj ostatnią roślinkę, którą bez względu na to, jak przezimowała, a przezimowała, też uważam, że przeciętnie tniemy bardzo nisko. Ok. Tu mam jeszcze takiego kikuta, którego utnę. Dobrze. I ostatnia odmiana na tym zagonie, czyli jesteśmy w połowie całej tej alejki. Biedermeier Garden. Przepiękne kwiaty, dwubarwne, niewysoka roślina. Fajnie to wygląda, ale zimowanie jest słabiutkie. Zobaczcie. Po pierwsze, roślina w ogóle za głęboko posadzona. Nie wiem, co z nią zrobić, czy ją przesadzać, czy nie. Zobaczymy, zastanowię się. Jeżeli ją będę chciał przyciąć tak, jak trzeba, to ona będzie wyglądała tak. I jeszcze tutaj to czyszczenie. Dobrze, cały czas jest za głęboko posadzona. To mi się nie podoba. Tu jest trochę lepiej. Tu jest trochę lepiej. Ale też, jeżeli to zacznę czyścić, to w ogóle te pędy są drobne. Drobne. No jeżeli chcemy mieć niską roślinę wielkokwiatową, to trudno się spodziewać bardzo grubych, mocnych pędów, bo wtedy byśmy mieli wielką roślinę, jak Chopin czy jak Courage. I co? No i tutaj tniemy bardzo nisko.
też bym powiedział, że poniżej przeciętnej przezimowała. Wszystkie te 3 roślinki troszkę poniżej przeciętnej. Lovely Rococo. Też widać, że wszystko, co było ponad śniegiem, jest całkowicie martwe, ale zobaczcie, że to była dosyć solidna róża i ona dalej chce rosnąć. Już widać mocne liście, więc czyścimy to. Tutaj mam złamanego pęda, muszę go wyciąć również tu. Jak ją zaczniemy czyścić, to wtedy będziemy mieć w ogóle dojście do nasady, w której jest jeszcze trochę ziemi. Czasem cięcie takich bujniej rosnących róż jest trudniejsze, bo manewrowanie między tymi pędami jest trudniejsze. Ok, dobrze, tutaj zostawiam tą roślinkę. Środkowa roślinka, też widać, że to jest pełna wigoru roślina. Pełna wigoru, ale wszystkie pędy przycięte wstępnie jesienią wymagają korekty, wymagają poprawki. Jedne bardziej, drugie mniej, ale każdy pęd, prawie każdy pęd wymaga korekty cięcia. Dobrze, to mamy ok zrobione. Tu znowu mamy za mocno odgrzebany ten krzew. On jest posadzony dość wysoko i zobaczcie, fajnie rósł, też nie przeszkadzało mu to w przezimowaniu. Co robimy? Tniemy bardzo mocno. Niektóre pędy i tak wymagałyby mocnego przycięcia. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak i tak, dobra. Odmiana Ashley. Przeciętnie, to wygląda moim zdaniem przeciętnie. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest zmarznięte. Nie da się tego ukryć. Wymaga skrócenia. Środkowy krzew. Sobie odgrzebiemy nasadę. Zobaczcie, są właśnie, jak zaczynamy odgrzebywać ją z ziemi, to się okazuje, że są do usunięcia właśnie te kikuty. Ok. Też prawie, że połowa pędu wymaga skrócenia ze względu na to, że też ucierpiała. Te cienkie bym skrócił mocniej. Ok. Dość ładnie wygląda ten ostatni krzew. W zasadzie pędy nie wymagają skrócenia, one są już krótko ścięte, ale ja je skrócę jeszcze mocniej, bo jednym z celów jest też opóźnienie kwitnienia, czyli zależy mi na tym, żeby tutaj wyrastały nowe, później troszeczkę pąki i z tego rozwijały się pędy. Pacific Blue. Zobaczcie, jaki to był krzak. Taka by się wydawała delikatna roślina, jak popatrzymy na kwiaty, na ten kolor. A jedna chyba z najmocniej rozrośniętych, największa ilość pędów. Tych pędów jest tutaj, no będzie blisko 20, około 20 pędów. Owszem, wszystko
co było ponad śniegiem, przemarzło. Ale to, zobaczcie, tak urósł krzew po pierwszym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało dalej. Już widzimy, że potencjał roślinny jest olbrzymi. Natomiast jeśli chodzi o wytrzymałość na mróz, to jest przeciętna. Jeżeli macie taką dużą roślinę jak ta i wszystko z systemem korzeniowym jest ok, ona pięknie rosła i ją mocno przytniecie, to należy się spodziewać również mocnej reakcji teraz na wiosnę. Ona powinna mocno zareagować, bardzo dobrze zareagować i chcieć znowu wypuszczać dużo mocnych pędów. Jak ta środkowa? No, przeciętnie, jest mniejszą na pewno rośliną niż tamta. Też prawie, że każdy pęd wymaga korekty. Tego sobie wytniemy całkiem. Tego też, dobra. Też trochę za głęboko posadzona roślina. Tu mamy już jakby trochę lepiej, minimalnie. Zobaczymy, jak wyrównamy tą ziemię, jak tutaj nam ten poziom się zrobi. I co? Też widać, że była bardzo mocno rosnąca, ale też widać, że trochę ucierpiała tutaj przez zimę, ale nas to w tym momencie nie interesuje, bo my tniemy to wszystko bardzo, bardzo krótko. Wycinamy suchary. Tutaj sobie tego też lekko uszkodziłem. Dobra, zostawimy tutaj miejsce wolne w nasadzie. Może coś nam tutaj zacznie fajnie rosnąć. Tego sobie skrócimy tak, tego tak, tego tak, tego tak, tego tak i tak. Cały czas podkreślam to, że to już jest trochę późno na takie ostre cięcie. To jest ryzykowne. Ja podejmuję to ryzyko. Powinno to być zrobione wcześniej. Voyage. Przeciętnie to wszystko wygląda. Pierwsza roślina przeciętna i urosła przeciętnie i pędy, te, które wystawały ponad śnieg, też są przemarznięte, ale zobaczcie te, które tutaj zostały, fajnie funkcjonują. To już fajnie rośnie. Ta roślina wstępnie przycięta troszkę jest mniejsza, jeśli chodzi o zaawansowanie we wzroście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tą przytniemy jednak mocniej, już nie będziemy się tak zastanawiać. Po prostu zrobimy ostre, niskie cięcie i usuniemy tego suchego. Tutaj nawet sobie wyłamałem wyrastający pęd, ale widzę, że coś tu się w nasadzie zaczyna dziać. Pojawiają się pąki śpiące. Ok, powinno być dobrze. Wildberry. Ładnie rozrośnięty krzak, nie był bardzo wysoki, dużo pędów, nie są jakieś bardzo, bardzo grube, ale wszystko, co wystawało ponad śnieg, wymaga całkowitego wycięcia. Ok. Ta nasada jeszcze jest zasypana ziemią. Tu jeszcze trochę jest pędów do usunięcia. Również tu. Ok, dobrze. O, to wygląda ładnie. Tu mamy przycięty wstępnie krzew, który praktycznie nie wymaga żadnej korekty. Wszystkie pędy są zdrowe. Nie musimy tu nic ingerować. Tu mamy jeden złamany. O, tego sobie złamanego wytniemy. I tu końcówka, dobra.
Tutaj wygląda to też dobrze, nie tak dobrze jak w środkowej krzewie, ale ok. Ale zgodnie z zasadą tniemy to nisko i bezlitośnie. Jeśli teraz przyjdą po tym cięciu sucha i upalna pogoda, to ten krzew gorzej zareaguje i tutaj urośnie mniej ładnych, takich mocnych pędów. Jeżeli będzie chłodniejsza, bardziej wilgotna wiosna, to tutaj więcej się zadzieje, więcej pąków się pojawi śpiących i ładniejsze pędy wyrosną. Modern Art. Nie mamy jednej roślinki tej pierwszej. Nie wiem, musiała chyba już w lecie wypaść, albo nie było i nie posadziliśmy, nie pamiętam tego. Ale środkowa roślina wygląda nieźle. W zasadzie nie wymagają pędy korekty. Tutaj tylko z dołu to, co było najbardziej cienkie i suche już pewnie jesienią. I tutaj sobie tego jednego, ale on też nie był martwy. Tutaj też mamy ładny krzaczek. Ładnie się rozrósł w ubiegłym roku, mocne pędy, ale tniemy to wszystko dużo niżej. Ok. Charming Piano. Charming Piano. No jak na serię piano, to ten pierwszy krzak nie wygląda jakoś bardzo okazały. Tylko dwa mocne pędy, a resztę cieńsze. I te dwa mocne pędy też wymagają skrócenia. O, w ten sposób, bo góra nadmarzła. Tutaj te cienkie pędy też skrócimy. O, w ten sposób. Dobrze. Ok. Dobrze. Ta środkowa roślinka widać, że była ładniejsza, bo mamy ładniejsze pędy, grubsze. Dwa, przynajmniej trzy takie fajne. Ale tutaj to sobie skrócimy, to sobie skrócimy, to sobie skrócimy i to w ten sposób. I te cienkie wytniemy. Dość mocno żeśmy to przetrzebili. Tu był bardzo ładny krzew. Ten ostatni, który idzie ostro pod sekator. O, tak go zostawimy. Tu za mocno troszkę może był odkryty. Ok, tak wystarczająco, to jest optimum. Odmiana Mauritia. Nowa odmiana od Tantału. Tutaj dziwna sytuacja, bo ten pęd wygląda jakby nie przemarzł, ale jednak tutaj go dołem wzięło. Wszystko, co wystawało, musimy uciąć do samego kopczyka prawie, że. Ok. Tu sobie przytniemy mocno. Dobra. Desir. Tutaj ta roślina jest mniejsza niż bym oczekiwał. Ładna odmiana, ale zobaczcie, tutaj mamy suche pędy. Wszystko, co wystawało ponad kopczyk, jest do usunięcia. Tutaj musimy sobie... O! I nie jest wcale za głęboko posadzona roślina. Dobrze. Tutaj mamy może lekko za głęboko posadzoną roślinę, ale wygląda ona lepiej. Wstępnie przycięta jesienią wymaga praktycznie każdy pęd korekty, ale już zaawansowana we wzroście. Tu mam złamanego. O, muszę sobie go wyciąć przy samym tym.
Dobrze. I tutaj też roślinka wymaga wymiany, bo nam całkiem tutaj wypadła. Nie wiem, czy to było jeszcze jesienią, czy kiedy. Stara odmiana od Meyao, Aachener Dom. Ja ją bardzo lubię, bo ona rośnie pionowo, piękny liść, zdrowy liść, fajny kolor, trwałe kwiaty i też widać, że nawet te ładne, mocne pędy jednak nie wytrzymały tego mrozu i wszystko, co nie było schowane pod śniegiem i pod kopczykiem, to przemarzło, a ten pęd nawet mocniej. On widać, że to był młody pęd, który zaczął rosnąć jesienią i całkowicie martwy. Czyli mamy mocno przyciętą. Tutaj mamy środkowa róża, która wstępnie była przycięta jesienią. Wygląda jeszcze gorzej, powiem Wam, wygląda jeszcze gorzej. Jeszcze mocniej musimy przyciąć te wszystkie pędy. Ale ja jestem pewien, że ona bardzo szybko zacznie się regenerować. Będziemy to zresztą obserwować. Dobrze. I tu mamy dość ładny krzew. Zobaczcie, bardzo ładny bym powiedział. Najładniejszy z nich wszystkich. Dużo pędów jest zdrowych. Owszem, te końcówki wymagają korekty. Ten jeden prawie, że cały trzeba wyciąć. Ale ja i tak go będę ciął bardzo, bardzo nisko. I też czuję pod sekatorem, że ta konsystencja tych pędów nie jest bardzo twarda. Raczej bym powiedział, że jest miękkawa. Candy Rococo. Tu jestem pozytywnie zaskoczony, bo widać, że pierwsze zaskoczenie jest takie, że ta roślina jest dosyć szeroka. Jak na grupę Rococo, to ona nie powinna być taka szeroka. Widocznie te pędy jesienią pod ciężarem kwiatów zaczęły się lekko rozchylać i stąd ten taki rozłożysty charakter wzrostu. Ale fajnie przezimowały te wszystkie pędy. Nawet mam wrażenie, że część ta, co wystawała ponad śnieg, też nie przemarzła całkowicie. Owszem, to, co jest wyżej, to jest martwe, ale już widać, jak ładnie to wszystko chce się regenerować, jak mocno ruszyło. O, tutaj sobie uszkodziłem. To sobie wytnę całkiem. To sobie też wytniemy całkiem, on tu jest nawet lekko uszkodzony, złamany. Dobrze, mamy taki dosyć szeroki krzew. Zobaczymy, jak on się będzie rozrastał. Fajnie było, jakby tutaj w środku nam coś urosło, ale zobaczymy, czy tak będzie. Tu już nie mamy takiego rozłożystego krzewu. Ten wstępnie przycięty. Też fajnie zimujące pędy. Tylko kilka wymaga i same końcóweczki dosłownie wymagają poprawy. Ogólnie te pędy wyglądają dobrze. Dużo lepiej jak w Aachener Dom. I ostatnia róża też wygląda dobrze, ale my ją ścinamy mocno. Tutaj żaden pęd nie wymagał korekty tak naprawdę. Żaden pęd nie przemarzł. Być może wszystko było schowane pod śniegiem. Sobie usuniemy część tych suchych. Patrzmy, dobra, ok. I zostawiamy tak. Eisvogel. Nie ma tu zaskoczenia. No, średniej wielkości krzaczki, średnio przezimowały. Tniemy wszystko, co wystawało ponad śnieg. Nie podoba mi się, że dużo pędów jest drobnych. I ja sobie wytnę. O, dobra, tak zostawimy. Ta roślina wstępnie przycięta też jakoś cudownie nie przezimowała. Wolno to rusza. Też w ogóle nie było tutaj mocnych pędów tak naprawdę. Wszystko było drobne, cienkie. Jeżeli sobie to usuniemy, to niewiele nam zostanie. O. Tak. I pewnie najładniejszy ten krzaczek, ale jego skrócimy mocno. Tu mieliśmy środkowego suchego pęda. Tego sobie utniemy mocno. Tego tak. Tego tak. Dobra. O, i tu mamy największe
Zaskoczenie z wszystkich róż wielkokwiatowych. Najlepiej przezimowała, najwięcej wigoru, najmocniejsze pędy, najmocniejszy krzew. Romina od Tantału. Różowa, duża róża z dużymi kwiatami, z ADR-em. Największe zaskoczenie całej tej rabaty to jest ta Romina. Nie spodziewałem się, że to jest tak dobra róża, jeśli chodzi o mrozoodporność. Ale niestety coś tu musimy wyciąć, tak? Choćby po to, żeby sobie troszeczkę ukształtować tą różę, żeby nie zostawić takiego chochoła. Ok. Sobie damy troszkę niżej jednak. Tego też. Tu mamy taki, widać, młodszy pęd, bo on nam troszeczkę gorzej tutaj przezimował. Tu mamy tak, to sobie... A zróbmy sobie tak. Tak i tak. Jak tutaj wygląda nam nasada krzewu, jeszcze zasypana ziemią. No jest w miarę ok. Nie lubię takich pędów jak te. Ja sobie wytnę. O, dobrze. Ten środkowy krzew wstępnie przycięty już tak super nie przezimował, bo te końcówki skrócone jesienią wymagają poprawy. Ale myślę, że to jest tylko jakiś wypadek przy pracy, bo następny krzew, też skrócony jesienią, jest już lepszy. Owszem, mamy tak, raz i dwa pędy do poprawy. Resztę wszystko jest ok. Tu mamy jakieś uszkodzenia takie jeszcze z zeszłego roku mechaniczne i tu suche pędy w środku, które musimy wyciąć. Tak, ale ja niepotrzebnie się tak z tym bawię, bo przecież ja i tak muszę to ciąć wszystko nisko. Wobec tego jeszcze raz i lecimy na krótko. Zobaczymy, co się stanie. Na bardzo krótko lecimy. To sobie wytniemy całkiem. Dobrze. Pink Piano. Też mocne pędy. Tak jak cała seria Piano potrafi wystartować do góry i wysoko, wąsko. Ale wszystko, co ponad śniegiem było, przemarzło. Może ten pęd częściowo wystawał ponad śnieg i nie przemarzł całkiem, ale pozostałe, zobaczcie, wszystko tniemy na wysokości kopczyka. Ok, tak, dobrze. To sobie jeszcze utniemy dobrze. Wstępnie przycięty pęd przezimował trochę gorzej. Musimy prawie każdy pęd poprawić. Ok, ten wygląda jakoś tak dziwnie słabo. Dobrze. Tu mamy jeszcze kikuta do usunięcia. Dobrze. Odcięty jeszcze tutaj jest ok. No i tutaj ostatnia przezimowała dobrze. Rusza trochę wolniej. To też dla mnie dobrze. I ja ją będę ciął krótko. Tak. Następna. Noblesse. Bardzo ładna róża. Też z nowych odmian. Krzak był całkiem ładny jesienią, ale wymaga mocnego skrócenia po zimie. Mocnego. I grube pędy, i cienkie pędy wystające ponad śnieg przemarzły. Ok. I to sobie całkiem wytniemy. No i mamy mocno skrócony. Ten przycinany jesienią wygląda jeszcze gorzej.
Dobrze. Ten bardzo dobrze wygląda. Aż go żal skracać tak mocno, ale zrobimy to. On już był mocno skrócony jesienią, więc nie da się go całkowicie opóźnić jego kwitnienia, bo te pędy, które z nasady wyrosły, nie będę ich już usuwał, bo to by była bardzo duża szkoda dla rośliny. Tak to zostawię. Ok. Ascot. Charakterystyczne, jasne liście Ascota o tej porze. Nawet trochę może za jasne. Ale co? Wszystko, ten pęd wygląda na nieprzemarznięty, mimo tego, że wystawał ponad ziemię, ale wszystkie pozostałe są przemarznięte. Tego możemy sobie skrócić tutaj, a pozostałe będziemy cieli nisko. Nisko też. Konsystencja tych pędów jest miękka. Nie wszystkich, ten akurat był twardszy, ale wielu z nich jest miękka. To czuję to pod sekatorem. Chociaż już ten sekator moim zdaniem wymaga lekko naostrzenia, ale sobie dokończę te wielkokwiatowe. Tu mamy coś, co mi nie wygląda ładnie. Być może te pąki nie wystartują tutaj, ze względu na to, że tutaj ten pęd zaczyna chorować. Mogę to tak zostawić, ale mogę również zrobić tak. O, tu macie, widzicie? Brązowy pęd w środku. I jeszcze, o, aż do tego miejsca. Ja nie zawsze nie jestem zwolennikiem tego, że trzeba ciąć, aż będziecie mieć całkowicie zdrowe. Dawniej byłem takim zwolennikiem, ciąłem to, natomiast potem te rośliny, które nie były tak aż mocno cięte, całkiem do tego zdrowego, rosły porównywalnie, nie było żadnej różnicy, więc stwierdziłem, że to nie ma aż takiego znaczenia. Roślina wstępnie przycięta, tutaj widać, że ona trochę później rusza, ale pędy wyglądają dobrze, nie wymagają jakiejś korekty. Sobie wytnę tylko to, co cienkie i tyle. Tutaj jest podobnie, ale tutaj będziemy cieli nisko, więc zrobimy to tak, 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 tak. O, dobrze. Dobrze. Tu mnie kusi, żeby też to uciąć niżej. Dobra. Tak to zostawimy. Ten sekator też się przez to tępi, że tutaj mam dużo tej ziemi jeszcze w nasadzie, a ja chcę pousuwać pędy z nasady dość mocno i nawet często pracuję ostrzem w ziemi, czego się nie powinno robić, ale wolę to tak zrobić, sobie potem potoszczyć sekator, niż zostawić te kikuty. Bellevue. Tutaj bardzo marnie wygląda ten pierwszy krzaczek. Kolejne troszeczkę lepiej. Dużo cienkich pędów. Słabo on się rozrósł w zeszłym roku. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy, jak on zareaguje teraz na trochę mocniejsze cięcie. Pędy przezimowały raczej słabo. Również i tu, w tej róży, która była cięta wstępnie jesienią. Tu mamy nawet złamany pęd. Tak to wygląda. A tu jest jeszcze gorzej, ale ładnie tutaj nam zaczyna wszystka ta nasada ożywać i to mnie cieszy. To mnie cieszy. Także tutaj nawet jak nie zrobię ostrego cięcia, to i tak to wszystko tam zaczyna fajnie żyć. Dobrze. Następna odmiana. Goethe. Widać, że to było duży krzaczor. Nie największy, ale spory, ładnie się rozrósł. 3 mocne pędy, ale wszystko przemarzło. Nawet bym powiedział, że poniżej kopczyka. Tak muszę zrobić. Zobaczcie, czasem w niektórych poradnikach o cięciu róż wiosennym macie coś takiego, to jest już chyba mszyca, tak, dobrze. Ale macie coś takiego, że żeby ciąć nad pąkami skierowanymi na zewnątrz krzewu. No, powiem tak, że ja się tej zasady nie trzymam. Owszem, teoretycznie ma to dużo sensu, tak? Bo nam się ładnie rozbudowywuje krzew, natomiast praktyka ma z teorią niewiele wspólnego. Czasem trzeba po prostu ciąć, gdzie popadnie. No tu akurat wyszedł mi, że ten pęd wyrasta na zewnątrz, tak? Ale jeżeli z innych powodów przyjdzie mi uciąć to w taki sposób, że pierwszy pąk będzie skierowany w bok czy do środka, to się tym kompletnie nie przejmuję.
Tutaj mamy, no taki średnio to wygląda. Ten krzew dosyć dobrze przezimował. Ten ostatni wolno też startuje, trochę wolniej, ale ja go mocno jeszcze zredukuję. Niby nie mam luzu, ale mi tam zaczął szczypać ten sekator. Tak jakbym miał właśnie już stępione ostrze. To sobie zrobimy jeszcze takie, o, taką kosmetykę, dobrze. Admiral. Czerwona, duża roślina. Tu mamy w ogóle kolekcję czerwonych. Goethe, Admiral, Marlen, Stortebeker. A przypuszczam, że najfajniejsza odmiana będzie na następnym zagonie. Jak to przezimowało? Ja bym powiedział, że no przeciętnie, nawet trochę słabiej niż przeciętnie. Nie było w ogóle dużo mocnych pędów, więc to pierwszy problem, który mieliśmy jesienią, nie było. To wszystko, co przezimowało, też jest cienkie. Tutaj nawet go skrócił troszkę jednak niżej. O, dużo jest tej cienizny, drobnicy. No i tak to wypadało wyciąć. Trudno było to zostawić więcej. Tu jest trochę jakby lepiej. O, już tępy sekator. Widzicie? Tępy sekator. O, tak się nie powinno ciąć. Nie wiem, czy nie pójdę po zsełkę i naostrzę sobie, bo jeszcze mi zostało kilkanaście krzewów do przycięcia, a denerwuje mnie takie cięcie. Tutaj też no przeciętne zimowanie, ale tu ten krzak był ładniejszy zdecydowanie. Dużo było grubszych pędów. Tu mamy złamanego pęda, tu mamy suchego jednego, drugiego. Dobrze. I to, co nam zostało, to tniemy nisko. I czyścimy z tego sianka. Dobrze. Słuchajcie, jednak nie wytrzymałem, musiałem pójść po osełkę i teraz szybko sobie naostrzę, ale jedna rzecz. Nienawidzę ostrzyć sekatora w rękawiczkach, wręcz uważam, że jest to prawie że niemożliwe do zrobienia. Ta jedna ręka musi być i teraz właśnie sobie sprawdzam, czy już tutaj się pojawił grat, ten drut, czy nie. Tu sobie usunę ten brud z ostrza. Jeszcze się nie pojawił, więc jeszcze delikatnie go podciągnę. Jeszcze go nie wyczuwam. O, teraz się zaczął pojawiać. Dobrze. I to jest znak, że już nie potrzeba więcej. Teraz tylko utwardzimy sobie ostrze. No i musimy się pozbyć tego właśnie drutu. Jeszcze raz. Dobrze, powinno być. Odmiana Marlen, też czerwona, którą swego czasu pamiętam Tantał bardzo mocno się zachwycał. Dla mnie no bardzo ładny kolor, ale ani wypełnienie tego kwiatu nie jest takie, jak żeby mnie rzuciło na kolana, ani też jakaś wybitnie zdrowotność. Przeciętna czerwona róża. Przezimowała również przeciętnie. Patrzcie, to sobie muszę odciąć. Tutaj też mam, o, dopiero tutaj mam te drobne pędy. O, tutaj nawet suchy pęd całkowicie, który mi, jak to przytnę, to on się okaże, że został bardzo mały. Zobaczcie, tutaj też mamy trochę tych kikutów suchych. To wszystko, mimo tego, że jest w ziemi, to ja tutaj sekatorem operuję, żeby się tego pozbyć. Dobra, jest ok. Roślina wstępnie przycięta jesienią. Wygląda całkiem w porządku. Rusza dopiero. Jedynie co zrobię, to przytnę tutaj i wytnę ten suchy kikucik tutaj. O, i tyle. Tu jest reszta ok.
Ta najładniejsza, najokazalsza, ale zostanie znowu mocno przycięta. Ja wiem, że takie coś może nam trochę zaburzyć te wszystkie nasze obserwacje, dlatego że wiadomo, że jeżeli tak mocny krzew przytnę mocno, to on będzie też znowu pewnie najładniejszy, najmocniejszy w lecie. Ale trudno, będziemy te poprawki brać, te pewne poprawki na sposób prowadzenia i starać się wyciągać poprawne wnioski. Ostatnia tutaj odmiana czerwona Stortebeker, też od Tantału, rok starsza niż Marlene, też przeciętna czerwona róża, nic takiego, żeby mnie jakoś bardzo nią zachwycało. Przezimowała może troszkę lepiej niż Marlene, trochę lepiej bym powiedział, ale przeciętnie, nie jakoś rewelacyjnie. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, wymaga usunięcia. Bardzo dużo mszycy już tutaj widzę, bardzo dużo, i tutaj trzeba będzie pewnie zaingerować, bo jeśli uważam, że mszyca nie jest jakoś bardzo szkodliwa i nie należy się jej bać, to na tym etapie wzrostu rośliny, jak tutaj macie wszystko oblepione mszycą, to one bardzo będą upośledzać wzrost tych pędów, bardzo. Więc te pędy, zamiast urosnąć w mocne, fajne pędy, to one mogą być zbyt drobne i jakieś takie skarłowaciałe. Co my tu mamy? Tutaj bardzo ładnie rozrośnięty krzak, ładniejszy niż ten pierwszy, ale też praktycznie wszystkie pędy wymagają korekty, bo są uszkodzone, nadmarznięte i zamierające. Ale tyle. Taką roślinę zostawiam. A tu niestety mamy trubka. Roślina wymaga wymiany. Całkowicie martwy krzew. Tutaj nawet jak to przytnę całkiem, to nic się nie zdarzy, bo wszystko tutaj jest już zmarszczone. Nawet te pędy, które jakoś tam przezimowały, były zmarszczone. Nie, myślałem, że może być podgryziony, ale siedzi mocno. Coś tutaj się zadziało złego do wymiany. I tutaj mamy drugą rabatę, ciąg dalszy róż wielkokwiatowych. To jest tylko kawałek. Jeszcze jest 15 odmian. Tutaj odmiana Tiamo. To jest ta róża czerwona, którą ja uważam, mnie się ona najbardziej osobiście podoba. Ta średnia tych wszystkich cech moim zdaniem jest najfajniejsza. Kolor, wielkość kwiatu, wysokość, zdrowotność, wszystko moim zdaniem tu jest najlepiej zbalansowane z wszystkich czerwonych róż. Może nie jest jakaś bardzo wysoka, ale całkiem przyzwoita, fajna róża czerwona wielkokwiatowa. Przezimowała przeciętnie, wszystko co wystawało ponad śnieg wymaga odcięcia, natomiast to wszystko co było w kopczyku, to wszystko co było pod śniegiem jest całkiem ok. Tu mam złamany pęd, muszę go wyciąć. Dobrze, reszta jest ok. Ta roślina wstępnie przycięta przezimowała zaskakująco dobrze, praktycznie nie wymaga żadnej korekty. Tu mnie trochę kusi, denerwuje mnie ten drobny pęd. Ja go sobie wytnę. I ostatnia róża, też bardzo ładny krzew, ładnie się rozrosła, dobrze przezimowała. Tylko dosłownie same końcóweczki, i to kilka, tylko 2 wymagają korekty, ale ja zgodnie z tą zasadą będę to ciął dużo niżej. O! Dobrze, że sobie podostrzyłem ten sekator, bo już nie tak jak należy, nie ma tego strzypania. Better Times. Tutaj nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Pierwszy krzew jest najsłabszy, ten, na którym mi najbardziej zależało, żeby go zostawić jak najmniej ciętego, ale niestety wymaga skrócenia. Trudno dokładnie wyrokować o zimowaniu na podstawie tego krzewu. Ten pęd w miarę wygląda ok. Tutaj roślina wstępnie przycięta, ona jest już bardziej zaawansowana we wzroście, szybciej ruszyła. Jeden pęd do wycięcia, drugi i tyle w zasadzie, reszta jest ok. Tutaj też bardzo ładny krzew na końcu, ale on bardzo słabo przezimował. Wszystkie końcówki wymagają poprawy. Ja się tym kompletnie nie przejmuję, bo ja wszystko będę ciął nisko.
I znowu muszę grzebać sekatorem w tych oblepionych ziemią pędach. O, dobrze, dobrze. Ok. Następna odmiana. Amoroza. Zobaczcie, Amoroza pięknie nam przezimowała. Zobaczcie, widzicie to? To raczej nie jest zajączek, który mi tu podgryza, tylko większe zwierzę. Tak ładnie tutaj okorował. I kilka nocy została otwarta brama. Przez ostatnie 2 tygodnie nie zawsze była zamykana. No i sarna sobie tutaj widocznie podchodziła. Tniemy. Bardzo ładnie przezimowała, ładny krzak, mocny, kolejne krzewy jeszcze ładniejsze tej odmiany. Jak my sobie to przytniemy? Tniemy to trochę jak różę parkową w tym momencie, a nie jak wielkokwiatową, no ale dobrze. Będziemy widzieć, jak to będzie różnica między poszczególnymi krzewami tej samej odmiany. Te drobnice wycinamy całkiem. Tu mamy troszkę nadmarznięte pędy, to je skracamy. Ok, i zostawimy takiego parkowego krzaczka. Tu mamy tą odmianę, znaczy tą różę przyciętą wstępnie na jesieni. Bardzo ładny krzak, piękny i dość dobrze przezimował, ale część pędów, nie wszystkie, część pędów wymaga skrócenia. O, i tyle. I to jest wszystko, resztę jest ok. No i ten krzew też pięknie przezimował. Jest piękny, ale my go zgodnie z zasadą skracamy niżko. Zobaczymy, jak ta Amoroza nam tutaj porośnie latem i jak zareaguje na to, żeśmy jej tyle zielonych już listków odcięli. Róże tego nie lubią. Lepiej to robić właśnie wcześniej. No ale my podejmujemy to ryzyko i też będziemy obserwować, jak to wpłynie na rośliny. Chippendale. Całkowita przeciętność, jeśli chodzi i wielkość roślin, i zimowanie. Żadnych zaskoczeń. Po prostu tak mniej więcej, jak się można było spodziewać po róży wielkokwiatowej. Jedynie co tutaj mi się nie podoba, to to, że jest pędów dużo, ale drobnych. W tym akurat konkretnym krzewie, który teraz tnę. Zobaczymy, jak będzie w następnych i jak będzie w ciągu lata. Tutaj mocno zaawansowany krzew we wzroście, mocno. Dość dobrze przezimował. Dużo cienkich pędów. Mocno rozrośnięty. Zostawiam go tak. Obawiam się, czy nie przymarznie. Tutaj mamy, o, dzika. Powinienem go wyrwać. Nie wiem, czy go dam radę tak wyrwać. Jak bym chciał, jest. Udało się. Widzicie? Już sobie wiosną tutaj muszę pilnować porządków. Jeżeli się tego nie pilnuje, to potem jest coraz większy problem z tymi dzikimi pędami. I ostatni, najładniejszy krzew z tej trójki Chippendale, ale on pójdzie dość mocno przycięty będzie. O, aż tak. Feurio zaskakująco dobrze przezimował. Zobaczcie. Cały pęd, który wyrastał ponad śnieg, przezimował dobrze. Tu mamy uszkodzenie i niestety obawiam się, że to wszystko zacznie nam zamierać. Już zresztą widać, że zaczyna zamierać. Nie dlatego, że pęd przemarzł, tylko dlatego, że tutaj były uszkodzenia mechanicznie i zaczęło nam się tutaj dawać zakażenie i to zaczęło zamierać. Muszę go wyciąć. Natomiast zimowanie było ok. Ale cienkie pędy też były i też się chce ich pozbyć. No i z ładnego krzaczka zrobił mi się taki przeciętniak tutaj. Przeciętniak. Tu bym jeszcze go mocniej przyciął, dobrze. I tutaj jest drobnica, której nie lubię. Dobra, zostawiamy. Tu dużo ładniejszy krzew. Przezimował dość dobrze. 2 pędy wymagają poprawki. A resztę, o, jeszcze trzeci tutaj. A resztę zostawiamy, nic tutaj nie ruszamy. Ostatni krzew Feurio. Też ładnie widać, że to rośnie. I też, no to już jest za późno na takie ostre cięcie, ale pomimo tego ja jednak zaryzykuję.
i zrobimy mu ostre cięcie. Zobaczymy, jak się ta roślinka zachowa po takim ostrym cięciu. Tutaj sobie daję taki wentyl bezpieczeństwa, że te dwa zostawiam. Czasem to jest gorzej, bo jak one przejmą wzrost, to zablokują mi tutaj wzrost całości, więc czasem jest lepiej tego nie zostawiać. Vulcano. Też przeciętna. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest zmarznięte. Tutaj nawet bym to chętnie przyciął w ten sposób i w ten sposób. O. Jak ja widzę, że mają mi zostać same cienkie pędy, to wolę to przyciąć niżej. Tu mamy ładniejszy krzew. Tych cienkich pędów praktycznie nie było. Ale tak, ładny, mocny pęd, który wyrastał późno, nie zdrewniał, cały jest do usunięcia. Tutaj mamy część pędu podobnie. I tu jest ok, tu jest ok. Resztę go zostawiamy, dobrze. Ostatnia roślinka. Ona akurat chyba dobrze, jak zostanie przycięta, bo no, przezimowała średnio, ale mało rozrośnięta jest. Więc zobaczymy, jak ją przytniemy w ten sposób, jak ona zareaguje na takie ostre cięcie o tej porze. Mary Ann też całkiem fajnie przezimowała. Zobaczcie, tutaj mamy pęd, który nie przemarzł, bo widać, że nam to tutaj rośnie. Tu był uszkodzony od złamania i tutaj zaczęło nam się na skutek wilgoci i tutaj jeszcze jakichś uszkodzeń to wszystko marnieć. My sobie go przytniemy w ten sposób. W takim razie tu mamy też jakiś uszkodzony pęd. Tu mamy znowu cieniznę. Tu mamy też cienkie. Tu mamy cienkie, tak to zostawiamy. Nie podoba mi się to, ale tak to zostanie. Tutaj praktycznie oprócz tego jednego uszkodzonego pędu i drugiego mechanicznie zostawiamy. Przezimował ok, żadnych poprawek. I najładniejsza roślinka, której mi najbardziej szkoda, z dużymi już liśćmi, ale idziemy zgodnie z tą zasadą, że tniemy ostro i zobaczymy, co się będzie działo. Ok. Flaming Star. Nie podoba mi się to, bo wygląda to źle, ale tu są jeszcze jakieś też takie mechaniczne odmotyki. O, widzicie? Ktoś, kto to odkrywał, nie spodziewał się tych pędów tu i za mocno to haratnął, więc to wszystko musimy uciąć poniżej tej rany. Również tak. Zobaczcie, jeżeli mocno był zawalony twardą ziemią ten krzew, ktoś tu walczył przy odkrywaniu i tak się czasem to kończy. Efekt też między innymi za głębokiego posadzenia rośliny. Tu mamy dużo fajniej. Roślina nie posadzona głęboko, ładna, dość gruba i już mocno się zaczyna budzić do życia. Tylko mógłbym to zrobić tak, ale tu cały czas jeszcze jest lekkie uszkodzenie, więc sobie zrobimy tak. Tyle, więcej tu nie robimy nic. I ostatnia, też nie posadzona zbyt głęboko, fajna głębokość. No też w miarę fajny krzak, ale tniemy go krótko i zobaczymy, co się stanie. Cordes Jubile. Olbrzymia róża. Olbrzymia róża. Bardzo ładny kwiat. Kolor fajny, zapach mocny. Wrażliwość na mączniaka ponadprzeciętna. Natomiast jeśli chodzi o jakość zimowania, też w miarę dobra. Ja nie wiem, czy dlatego, że to było przez to, że leży, że to było pod śniegiem. Te pędy są częściowo już jesienią one się położyły. No więc co? Pozostaje mi tylko zrobić takie cięcie, bo tu bym mógł to uciąć w ten sposób i zostawić, ale krzew o takim charakterze wzrostu po prostu wyglądałby fatalnie. To wszystko by się nam kładło, więc wolę to zrobić w ten sposób. O. Tutaj musimy zrobić tak. Tutaj musimy zrobić tak. Tutaj tak. Tutaj tak i tutaj tak. Dobrze. Też trochę za głęboko posadzona roślina. Powiem wam szczerze, ja bym to chętnie jeszcze przyciął w ten sposób. Niech ona tutaj idzie jak najbardziej sztywnymi pędami, bo te pędy będą wysokie. Tutaj roślina przycięta jesienią. W ogóle widać, że nie miała tych problemów z kładącymi się pędami. To po pierwsze. Tu mamy uszkodzony pęd mechanicznie. Musimy go przy odkrywaniu musimy go skrócić. Tu mamy uszkodzenia znowu mrozowe na wierzchołkach pędów. Też musimy to skrócić tu i tu.
I w zasadzie tyle. Resztę zostawiamy. Tu mamy suchego kikuta, którego się pozbędziemy. Ok. I tu mamy sprawę załatwioną. Tu mamy dość dobrze wyglądającą roślinę, dość dobrze przezimowała. Ogólnie muszę powiedzieć, że widzę, że Cordes Jubile fajnie zimuje. Jedyną jego taką poważną wadą jest ta podatność na mączniaka, więc trzeba pilnować, żeby nigdy nie było za sucho w podłożu, bo momentalnie łapie mączniaka, natomiast pozostałe cechy są jak najbardziej godne polecenia. Ale tniemy to, tu mamy, już widzę, że jest pęd złamany, muszę go wyciąć całkowicie, nie ma sensu go zostawiać. I tniemy to wszystko krótko. W ten sposób i w ten sposób. Dobrze. Tropicana. Tropicana, mocna roślina. Jedną z jej wad, pamiętam kiedyś wypowiadałem się, że ten jest za duży wzrost. W szkółce jest ten problem, że ona lubi się wyłamywać, jak urośnie za szybko, za mocno. Wiatr ją lubi wyłamywać. Tutaj nie urosła aż taka duża, akurat ta roślinka. Przezimowała raczej przeciętnie. Mocno musimy ją skrócić, mocno. Ale to jej akurat wyjdzie na zdrowie, bo tu mamy dużo cienkich pędów, których się pozbędziemy. I tak ją zostawimy. Ok. Roślina wstępnie przycięta. Ten najmłodszy pęd słabo przezimował i ten. Pozostałe dobrze, ale i mamy też drobnicę. I tyle. Tak to zostawimy. Ten ostatni, którego będziemy najmocniej ścinać, przezimował chyba najsłabiej. Po pierwsze mamy raz, dwa i trzy suche pędy, całkiem, które trzeba było wyciąć jeszcze z zeszłego roku. I poza tym resztę wszystko jest cienkie. To i to. A te dwa mocne pędy też są w połowie nadmarznięte, więc je po prostu przytniemy tak i tak. Ok. Następne. Och, Happy Day. Och, Happy Day. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że ona aż taka wielka urośnie. Zobaczcie. Zaskoczyła mnie, że urosła do 1,40 m wysokości. Pędy przezimowały średnio. Tutaj widzę, że w miarę jeszcze jest ok, ale tu mamy te uszkodzenia i tak to musimy przyciąć tu. 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 I tu. Więc mocno zredukowaliśmy tą roślinę. Plus jest taki, że mamy tutaj mocne pędy, tak? I z tych mocnych pędów też powinny mocne pędy wyrosnąć. Więc zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Tu jest ta sytuacja, o której mówiłem, że mimo tego, że mamy tu brązowe, ale tutaj widzę, że rosną nowe pędy, zostawiam to, nie tnę tego niżej. Wstępnie przycięty krzew, średnio wygląda. Trochę cienkich pędów, tu złamany pęd, tu suchy kikut, tu cienki, tutaj też cienki. Dobrze, na razie tak to zostawimy dla porównania, żebyśmy wiedzieli z tym. Natomiast ta roślina, która jest ładniejsza, będzie przycięta mocniej, dlatego że jest w tym rzędzie, który przycinamy mocniej. Zobaczcie, tu mamy fajne pędy, ale my je przytniemy tak nisko. Dobrze. Grube pędy i twarde pędy, to jest fajne. Sunny Sky, róża, którą ja lubię, może troszeczkę za jasna, delikatnie, ale od dawna ją polubiłem za piękne liście, przede wszystkim piękne, gęste liście, ale widzimy, że żółta odmiana i przezimowała tak jak do tej pory większość żółtych odmian zimowało, czyli jednak te pędy są bardziej wrażliwe na mróz. I musimy to wszystko usunąć. Choć i tak uważam, że jest całkiem przyzwoicie. To sobie przytniemy tu. To mamy uszkodzony pęd. Dobrze. I tutaj co? Ok. Tu mamy praktycznie każdy pęd wymaga korekty, bo jest uszkodzony. Dobrze. I ta roślina teoretycznie wygląda całkiem ok, ale też są pędy te i te cztery pędy, te najładniejsze są w połowie
obumarły, więc tniemy to nisko i tak jak mieliśmy zrobić, tak zrobimy. I tutaj nam została drobnica. Ok. Ostatnie 3 odmiany. Avec amour. No tutaj nie wygląda to dobrze. Tutaj nie wygląda to dobrze. Wydaje mi się, że jedna ze słabiej zimujących róż wielkokwiatowych, przynajmniej ta pierwsza roślina, to wszystko wymaga dosyć krótkiego ścięcia. Zobaczcie, o, tak i tak. Za głęboko posadzona róża to po pierwsze nie urosła jakaś okazała i mocno też ucierpiała od mrozu. Roślina wstępnie przycinana również podobnie. Zobaczcie, dużo pędów trzeba poprawiać, tu nawet mamy złamany pęd, dużo pędów trzeba poprawiać. A tu akurat nie była roślina posadzona zbyt głęboko, w sam raz, nawet powiedział, że może ciut za płytko, ale jest ok, wolę tak, niż za głęboko. Tu mamy co? Teoretycznie byśmy to mogli tak zrobić, ale my będziemy chcieli jeszcze niżej. Jeszcze niżej, to nawet sobie wytniemy całkiem, niech to się tutaj tak i zobaczymy, co się tu będzie działo. My Girl, również żółta róża i również tak jak się spodziewałem po żółtych różach, czyli ta wyższa wrażliwość na mróz. Zobaczcie, jak my mocno musimy ją skrócić, żeby dojść do zdrowej tkanki. Tu na pewno kopczyk nawet był większy, nie mówiąc o śniegu, więc to wszystko jeszcze niżej nadmarzło niż był śnieg, niż był kopczyk. O, tak wygląda. Ona w ogóle była słabsza roślina niż na przykład ta roślina nie posadzona zbyt głęboko, bym powiedział, że w sam raz. I przycięta wstępnie również. Wszystkie pędy wstępnie przycięte praktycznie do połowy jeszcze obumarły i trzeba je po prostu jeszcze skracać. A niektóre jeszcze mocniej niż do połowy, tak? To jest właśnie charakterystyczne dla wielu, nie wszystkich, ale dla wielu żółtych róż. Ogólnie, a szczególnie właśnie wielkokwiatowych. Że ich pędy są delikatniejsze. Ale to akurat ja się tym nie przejmuję. Miałem zrobiony kopczyk i ta roślina tutaj się zregeneruje. Gdyby nie miał kopczyka, to byłoby gorzej. Mogłaby tego nie przetrwać. Dużo suchych pędów. O, tutaj sobie jeszcze wyciąłem całkiem dobrego pęda, bo chciałem się dostać do tego dziadostwa tutaj u nasady, żeby to wyczyścić. Tak się czasem zdarza. Nie przejmujcie się tym za bardzo. Dawniej mnie to bolało, jak sobie takiego 1 czy 2 pędy gdzieś przez przypadek usunąłem, ale teraz w ogóle na to nie zwracam uwagi. Co odetniecie, się zregeneruje. Nie przejmujcie się tym. No i tutaj też bardzo słabo przezimowała. Mocno to tniemy. Nawet bardzo mocno bym powiedział. I zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj też za głęboko ta roślina posadzona i to też może mieć zły wpływ na to, jak ona się tu będzie zbierać. I ostatnia odmiana z wielkokwiatowych. Tam mam jeszcze wielkokwiatowe, nie, tam już mam tylko parkowe. Więc ostatnia odmiana z wielkokwiatowych, tu jest jeszcze zostawione miejsce, albo będą dosadzane wielkokwiatowe, albo parkowe, zobaczymy. Być może nawet to już jest rozplanowane, najprawdopodobniej w dokumentacji, bo prowadzimy sobie taką dokumentację, żeby dokładnie wiedzieć, jakie odmiany w jakim czasie były sadzone i które koło których, żeby to miało ręce i nogi. Ale Casanowa, ostatnia odmiana z tych, których dzisiaj się przyglądamy. I zobaczcie, również to samo, nawet bym powiedział, że jeszcze gorzej. Zarówno Chopin, jak i Casanowa. Casanowa. I jeżeli uznajemy takie róże jako klasyk, zobaczcie, bardzo słabo zimujące i one w Polsce są od lat uprawiane i przez większość szkółek oferowane jako podstawowa odmiana z żółtych. Jeżeli one tak słabo zimują, to zobaczcie, jaki jest progres w stosunku do tych odmian, które widzieliście poprzednio na tym filmie, bo wszystkie pozostałe zimują lepiej, czyli wniosek jest taki, plus dla nas jest taki, że progres, jeśli chodzi o hodowlę, jest taki, że mamy coraz lepsze odmiany. Nie tylko jeśli chodzi o zdrowotność, bo Casanowa też nie należy do jakichś super zdrowych odmian.
jest progres i jeśli chodzi o zdrowotność, i jeśli chodzi o zimowanie, wigor rośliny, czyli cały czas te nowe odmiany są zdecydowanie lepsze, a tak mam wrażenie, że tylko jakiś dziwny sentyment, nie wiem, wspomnienie dzieciństwa, że słyszeliśmy o tej Casanowie, mieliśmy ją, oglądaliśmy ją jako dzieci i chcemy ją mieć, tylko to jest jedynym powodem, żeby sięgać po te stare odmiany. Żaden inny praktyczny powód moim zdaniem nie istnieje, żeby sięgać po te stare odmiany, które wymagają pryskania, źle zimują jak widać i nie mają żadnych innych zalet. Żadnych innych zalet, bo dawniej by ktoś jeszcze powiedział, ok, ale te stare odmiany pachną. Nowe odmiany jak seria Perfuma, czy inne jak Noblesse też pięknie pachną, a dużo lepiej zimują, dużo są zdrowsze, więc nikt mnie nie przekona, że stare odmiany są lepsze. No zobaczcie, jak mocno muszę wyharatać tą różę, która była ładna jesienią, bo tych pędów tu było dużo. Zobaczcie, tak mocno ją musiałem poprzycinać, żeby pozbyć się martwych tkanek. Nawet mam wrażenie, że jeszcze nie zrobiłem tego na tyle dokładnie, żebym był w 100% usatysfakcjonowany. No, a tu, zobaczcie, jak tutaj tragicznie to wygląda. Okej, tutaj można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, dobra, za głęboko posadziłeś. Faktycznie była za głęboko posadzona, ale to wszystko, zobaczcie, to wszystko jest na pół martwe albo prawie martwe. I jeżeli ja bym chciał, przyciąć to tak jak mówię, to może się okazać, że tu, no tutaj coś rosło, trochę to urwałem, ale zobaczymy, czy tutaj coś ożyje. Zobaczymy. Faktycznie, gdyby ta roślina była ciut wyżej posadzona, miałaby lepsze warunki wzrostu, ale inne odmiany też trafiały się niżej posadzone i tak tragicznie nie wyglądały jak ta. Na dzisiaj to tyle. Zobaczymy, czy ten obraz z tej kamerki się nagrał, bo ostatnio zamiast filmowania to nagrałem, włączyłem sobie timelapsa i poprzedni film to był tylko wyłącznie z tego, co moja kamerzystka tutaj filmowała, a z tego się nie udało nic uzyskać. Kończymy róże wielkokwiatowe. W następnym filmie będą parkowe, te, które pewnie na najbardziej czekacie, i jeszcze rugozy. Podzielimy sobie chyba to na 2 odcinki, parkowe osobno, nawet na 3 odcinki. Parkowe osobno, angielki osobno i rugozy osobno. Czyli jeszcze 3 odcinki przed nami o tym, jak przezimowały róże. Na razie to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.